Witamy z Fromborka. Pierwsza wzmianka źródłowa o formującym się u stóp wzgórza miasteczku pochodzi z 1278 roku. Natomiast badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia tutaj wcześniejszego osadnictwa. Kiedy po kolejnym powstaniu Prusów w 1275 roku doszczętnie spalono katedrę w Braniewie, biskup warmiński Henryk Fleming postanowił przenieść kapitułę warmińską i wybudować tutaj katedrę. Spacer po Fromborku rozpoczynamy od znajdującego się u stóp katedry pomnika Mikołaja Kopernika. Mikołaj Kopernik mieszkał we Fromborku. Był tutaj kanonikiem kapituły warmińskiej, żył i pracował na wzgórzu katedralnym niemal nieprzerwanie od 1510 roku do dnia swojej śmierci w maju 1543 roku. Właśnie tutaj Mikołaj Kopernik opracował dzieło o obrotach sfer niebieskich, które odmieniło dotychczasowe pojęcie ludzi o wszechświecie. Idziemy pod górę ulicą Krasickiego i po chwili z prawej strony zobaczymy żółte zabudowania. Jeden z tych domów stoi w miejscu, gdzie kiedyś stał dom, w którym od 1514 roku do 1543 roku mieszkał Mikołaj Kopernik. W jego pobliżu prowadził obserwacje astronomiczne na wybudowanej przez siebie płycie, na której znajdowały się przyrządy miernicze. To tutaj napisał swoje dzieło o obrotach sfer niebieskich i tutaj zmarł. Obecny budynek wzniesiono w 1565 roku i później go rozbudowywano. W jego piwnicach zachowały się resztki oryginalnych fundamentów z czasów Kopernika. Wracamy się nieco z powrotem, idziemy wzdłuż murów obronnych. Widzimy bramę przypominającą wejście jakby do jakiegoś zamku. Przechodzimy przez tę bramę. I oczom naszym ukazuje się nie zamek, a katedra. W narożniku murów obronnych widzimy wieżę Mikołaja Kopernika. Był on jej właścicielem. Nie mieszkał on w niej na stałe, tylko w domu obok, gdzie przed chwilą przechodziliśmy. Przejdziemy się po dziedzińcu, oglądając różne szczegóły i pamiątki z dawnych czasów. Z prawej strony widzimy basztę prochową, budynek nowego wikariatu, widok na katedrę z tego miejsca, pomnik przyrody 600-letni dom przypułkowy Mikołaj, dawny pałac biskupi. Jest to budynek gotycko-barokowy. Pałac spłonął w 1945 roku i został odbudowany w latach 1965-1970. Obecnie mieszczą się w nim sale ekspozycyjne Muzeum Mikołaja Kopernika. I jeszcze widok katedry z tej strony.
Żółty budynek przed nami to jedna z kanonii wewnętrznych, kanonia Najświętszej Marii Panny. Obecnie w budynku jest siedziba Biblioteki Muzeum Mikołaja Kopernika. Dąb Jana Pawła II, który wyrósł z żołędzia dębu chrobrego. Ponownie widzimy wieżę Kopernika, bramę zachodnią, którą weszliśmy, i wieżę dzwonniczą, tak zwaną wieżę Radziejowskiego. W wieży Radziejowskiego znajduje się planetarium. Wchodzimy do góry do wieży Radziejowskiego. Po chwili zobaczymy długie wahadło. Jest to wahadło Foucaulta. Jest to przyrząd służący do ilustrowania ruchu obrotowego Ziemi. Gdyby Ziemia była nieruchoma, wahadło dokonywałoby swych wahań w płaszczyźnie niezmieniającej swego położenia względem powierzchni Ziemi. Doświadczenie z wahadłem pokazuje, że płaszczyzna wahań dokonuje wolnego obrotu w kierunku ze wschodu na zachód względem powierzchni Ziemi, co stanowi dowód naukowy, że planeta obraca się. Wychodzimy na samą górę wieży. Możemy tutaj oglądać widok praktycznie na cały Frombork, gdyż nie jest to duże miasteczko. Wchodzimy do środka katedry. Jest to najstarszy budynek na wzgórzu katedralnym. Kościół ten pamięta czasy krzyżaków, jest największy na Warmii i tak długi, że można w nim urządzać biegi na 100 metrów, a wysoki jak budynek 5-piętrowy. W katedrze jest kilka ciekawych miejsc. Właśnie widzimy kapelusze zwisające z sufitu. To są kapelusze kardynalskie, umieszczone na pamiątkę każdego biskupa pochodzącego z Fromborka, który dotarł do godności kardynalskiej. W katedrze znajduje się też grób Mikołaja Kopernika. Bardzo długo nie było wiadomo, w którym miejscu został on dokładnie pochowany. W katedrze spoczywa 25 biskupów i około 140 kanoników, czyli łatwo się pomylić. Dopiero w 2005 roku ustalono miejsce pochówku Mikołaja Kopernika, a 5 lat później urządzono mu ponownie pogrzeb z należytymi honorami. Pooglądajmy jeszcze przez krótką chwilę wnętrze katedry.
Wychodzimy z dziedzińca bramą południową. Oglądamy jeszcze od strony zewnętrznej mury i obejrzane przed chwilą budynki. Kierujemy się w kierunku widocznego w oddali żółtego budynku kanonii świętego Ignacego. Oglądamy mury od strony wschodniej. Wyróżnia się tutaj baszta Ferbera. Barokowa kanonia pod wezwaniem świętego Ignacego została wzniesiona w wieku XVIII. Z tego też czasu pochodzą ogrodzenie oraz brama wjazdowa, które harmonizują z kanonią i dają wyobrażenie o pierwotnej zabudowie folwarków kanoników. We wnętrze szczytu północnego stoi figura Chrystusa z wieku XVIII. Naprzeciwko z drugiej strony ulicy stoi kaplica przydrożna. Widzimy nowy pałac biskupi. Pałac jest wzniesiony z cegły na planie prostokąta w stylu neogotyckim. Od 1945 roku nowy pałac biskupi pełni funkcję katedralnej plebanii. Obecnie część pomieszczeń pałacowych wykorzystywana jest do celów muzealnych, by zaprezentować zwiedzającym historię pałacu i jego mieszkańców. Obok pałacu znajduje się wozownia. W budynku wozowni urządzono galerię, salę spotkań oraz pracownię. Idziemy w dół ulicą Katedralną, skręcamy w ulicę Starą. Już w oddali powinniśmy zobaczyć charakterystyczną wieżyczkę wznoszącą się nad szpitalem Świętego Ducha. Budynek z pozoru wygląda na mały kościółek, ale nim nie jest. Budynek ten od zawsze, czyli od XV wieku, pełnił rolę szpitala. Dziś w tym zespole poszpitalnym z kaplicą świętej Anny mieści się dział historii medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika. I naprawdę, jeśli mamy czas, to warto tam zajrzeć. Oprócz muzeum warto jeszcze iść na tyły budynku, bo tutaj zwiedzisz piękny ogród, tak zwane herbarium z uprawami ziół leczniczych. Przyjemnie jest tutaj usiąść na ławce i odpocząć przed dalszym spacerem po Fromborku. Oglądamy jeszcze szpital od zewnątrz i od skrzyżowania ulic Starej i Kopernika kierujemy się idąc ulicą Kopernika w stronę rynku.
Miasto Frombork w ostatnich latach zainwestowało sporo środków finansowych, żeby miasto nabrało zadbanego wyglądu. Stało się tak m.in. z rynkiem. Na rynku, przy ukrytej w chodnikowych kaflach fontannie, na ławeczce siedzi sobie astronom i patrzy. Patrzy i prosi, aby usiąść obok niego i zrobić sobie z nim selfie. Za skrzyżowaniem ulic widzimy zamknięty i niedostępny dla turystów kościół świętego Mikołaja. Idziemy ulicą Mickiewicza w kierunku wieży wodnej. Jest to niezwykły zabytek dawnej techniki. Pomiędzy 1310 a 1472 rokiem, czyli jeszcze w czasach zakonu krzyżackiego, wybudowano kanał doprowadzający do miasta słodką wodę z rzeki Bałdy. Ten naturalny wodociąg omijał jednak znajdujące się na wzgórzu zabudowania kapituły. Dlatego w 1571 roku w wieży zainstalowano sprytne urządzenie wodociągowe, które wykorzystując nurt wody podnosił ją na wysokość około 25 metrów, skąd z pomocą drewnianych rur przepływała ona dalej na wzgórze katedralne oraz do sąsiednich kanoni zewnętrznych. Był to drugi tego typu wodociąg w Europie. Na górze wieży znajduje się taras widokowy. Idziemy ulicą Rybacką w kierunku Zalewu Wiślanego. Po chwili zobaczymy basztę żeglarską. Jest to pozostałość po fromborskich fortyfikacjach z XIV i XV wieku. Przez pewien czas pełniła rolę latarni morskiej. Obecnie widzimy obiekt wykonany z cegły, który zbudowano na fundamentach dawnej baszty w latach 80. XX wieku. Ta baszta jest jedynym zachowanym reliktem umocnień obronnych Fromborka. Trzeba wiedzieć, że pod koniec XIII wieku powstał kompleks osadniczy składający się z dwóch całkowicie od siebie niezależnych jednostek: zespołu katedralnego na wzgórzu i miasta nad brzegiem Zalewu Wiślanego. Każda z nich posiadała odmienne podstawy prawne. Dopiero w końcu wieku XIX tarasy górne i dolne połączono w jeden zespół. Natomiast w 1926 roku wzgórze katedralne i miasto połączone zostały administracyjnie. Tymczasem doszliśmy do portu we Fromborku. Niedaleko znajduje się też nieczynny już przystanek kolejowy Frombork. Ten przystanek kolejowy jest częścią kolei nadzalewowej, linii kolejowej, która miała łączyć Elbląg z Królewcem. Ostatni pociąg pasażerski zatrzymał się na tej stacji 7 lipca 2013 roku. Obecnie można przejechać się tutaj drezyną. Ze stacji kolejowej przechodzimy na deptak i idziemy w kierunku mola i małej plaży.
Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, pamiętaj o wciśnięciu przycisku subskrybuj, aby w przyszłości nie pominąć kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach, które niebawem się tutaj ukażą.